Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w Sapa. Odkładaliśmy do ostatniej chwili zdobycie najwyższego szczytu Indochin ze względu na pogodę. Dziś już nie mamy wyjścia, ale zapowiada się, że pogoda na górze będzie znośna. Phan Xipan, bo o nim mowa, znajduje się 9 km od miasteczka Sapa. To najwyższy szczyt Wietnamu, a zarazem całych Indochin, o wysokości 3143 metrów nad poziomem morza. Idziemy zaraz po śniadaniu zakupić bilety, a nie są tanie, i ruszamy najpierw wagonikiem wąskotorowym, a później gondolą prawie 6,5 km przez 18 minut. Po dotarciu na górę i małym szoku termicznym, ponieważ na stacji początkowej Sapa było plus 25 stopni, a na górze tylko plus 5, idziemy zwiedzać. Chodźcie razem z nami. Có thêm khuyến khích nữa chứ nó. Ở đây là hát. Em cũng chạy à? Ui rồi, vợ em bắt phải đăng ký hết cả bộ phép. Ga đi và ga đến lên tới 1.410 m, được thi công và lắp đặt bởi nhà sản xuất áo danh tiếng Doppelmayr. Xuất phát từ nhà ga Hoàng Liên, hệ thống cáp treo sẽ đưa quý khách vượt qua thung lũng vườn hoa, vườn quốc gia Hoàng Liên và chinh phục nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143 m so với mặt nước biển. Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách một chuyến tham quan vui vẻ và hạnh phúc. The longest free road cable car system in the world at 6,200. No to trzeba wyskakiwać teraz. To będą te drzwi. Ale zimno tutaj. No. A tutaj sklep, między innymi z ciepłą odzieżą dla tych, którzy nieodpowiednio przygotowali się na wycieczkę na szczyt Phan Xipan. Oczywiście za odpowiednią cenę. Uzupełniane na bieżąco kwiaty, żeby wszystko było jak najlepiej się prezentowało. Nie wiem, czy widać, że tam za mgłą jest gwiazda kwiatów. Tutaj to białe to jest stacja dokująca. Jest zimno, zimno.
Nie wiem, jak niektóre osoby z gołym ciałem wytrzymują. Ale zobaczcie, jestem ubrany na cebulkę. A my będziemy się teraz spinać tutaj z prawej strony, będziemy się przesuwać do góry, aż do następnego wagonika, gdzie wjedziemy na sam szczyt, a później sobie będziemy powoli schodzić i zwiedzać poszczególne atrakcje, architekturę sakralną. Teraz będziemy przechodzić przez bramę Thanh Van Dak Lo. Zbudowana jest zgodnie z typową architekturą za dynastii Lee, czyli X-XIII wiek, z filarami wykonanymi z monolitycznego niebieskiego kamienia. Ta brama rozpoczyna ścieżkę oświecenia Thanh Van, czyli początek duchowej podróży na górze Phan Xipang. Zobaczcie, jak szepоче. Strasznie. Wejdziemy jeszcze wyżej. Słońce wychodzi. O, jak pięknie słońce wychodzi. Nasze naturalne światło. Jeszcze jedno spojrzenie na bramę oświecenia Thanh Van. Largest vertical ascent between departure and what Trochę się Budda odsłonił. 143 works and thin air on the way to Phan Xipang Peak. So please ensure you're wearing warm clothes Zobaczcie, jaka ściana ładna z kwiatów. and take frequent Są wszędzie doniczki. seated during your visit. Ładnie zrobione. Thank you and enjoy your journey at Phan Xipang Peak. Przed nami, położona na wysokości 3037 metrów nad poziomem morza, świątynia Beach Van Tien Tu. Jest ona pierwszym celem w systemie duchowych obiektów na szczycie Phan Xipang. Jest zbudowana w stylu architektonicznym dynastii Tran, czyli XIII-XIV wiek. Symetrycznie po obu stronach świątyni znajduje się świątynia Thanh Tran i świątynia Tam Thanh Mao. A teraz zajrzymy do wnętrza świątyni. Tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có
vốn trọn lành trọn tốt cõi ấy không ai chết ai già thường ngày có đức di đà dùng thần âm quá niệm ca muôn hình người nào cũng quanh mình đều sang ai cũng đều viên mãn phần thâm đường ta muôn dặm tay đâm những gì mất độ trong phút giàu người cõi ấy thường xưa mỗi Tu będziemy jechać kolejką trochę wyżej. Teraz ostatni rzut. A tu widzimy znajdującą się na głównej osi klasztoru Beach Van Tien wielką dzwonnicę Dai Hong Hung, zwaną także Wong Linh Cao Dai. Wielka dzwonnica składa się z 5 pięter i ma prawie 33 metry wysokości. 4 kondygnacje zbudowane są z kamienia. Na każdym piętrze wielkiej dzwonnicy znajduje się dzwon z brązu, który jest odlany z oryginalnego dzwonu z dynastii Tran z XIII i XIV wieku. Dzwony te biją codziennie o określonych porach. Jesteśmy na Do Queen Station, gdzie będziemy wsiadać do czerwonego wagonika i będziemy jechać po bardzo stromym zboczu góry na jej szczyt. Można oczywiście zaoszczędzić na cenie biletu i wtedy idzie się na szczyt na pieszo po 600 schodach. Ale stromo! Tân Hỏa Leo núi Phan Xipang xin kính chào quý khách. Tân Hỏa Leo núi Phan Xipang đã đưa quý khách từ ga Phúc Nguyên đến ga Trúc Mây để đến với hành trình chinh phục đỉnh Phan Xipang. Wy wszyscy. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Na szczycie góry Fansipan znajduje się najwyższy maszt flagowy w Indochinach. Ma 25 metrów wysokości. Niestety jest mgła i prawie nic nie widać. Jeszcze tylko selfie z punktem szczytowym, bo to pozycja obowiązkowa po zdobyciu szczytu i zaczynamy schodzić w dół w kierunku urokliwego kompleksu świątynnego. Bardzo strome schody. Tak wygląda to z lotu ptaka przy pięknej pogodzie, tam gdzie teraz zmierzamy, czyli do świątyni Kim Son Bao Tang, Stupy oraz do posągu Guanin. Patrzcie, jakie piękne zwieńczenia. Dragon jako zwieńczenie. Przed nami świątynia Kim Son Bao Tang Tu oraz stupa.
Stupa składa się z 11 pięter, a jej powierzchnia jest pokryta kamieniem. Zwieńczenie w kształcie lotosu jest odlane z miedzi. We wnękach stupy są umieszczone małe złote posążki Buddy. A teraz zmierzamy do wnętrza świątyni. Pagoda znajduje się na wysokości 3091 metrów. Składa się z sali Tambao, sali przodków oraz lewego i prawego korytarza Tawu i Huwu. Słyszycie ten miarowy dźwięk? To mnich używa mokugyo. To drewniany instrument perkusyjny używany przez mnichów w świątyniach podczas ceremonii w celu utrzymania rytmu podczas recytacji sutr lub mantr. To właśnie ten instrument tak mnie zaciekawił w odcinku numer 7. Teraz już wiem. A z lewej strony mnicha jest keisu. To dzwon wykonany z brązu w kształcie misy. Jego dno spoczywa na poduszce zwanej shiton. Uderzający w dzwon uderza w niego kijem pokrytym materiałem zwanym pai. Keisus sygnalizuje początek i koniec śpiewania sutr. Teraz przed nami próbuje się wyłonić z mgły Będziemy mieć odlany z pogodę? brązu posąg Guanin, Cud. który wznosi się na 12 metrów i waży 18 ton. Jej oczy spoglądają na wschód, trzymając w prawej ręce gałązkę wierzby, a w lewej świętą wazę, która symbolizuje życzliwość. Jest boginią miłosierdzia i współczucia. Sami widzicie jak wieje.
Wkraczamy w aleję 18 filozofów buddyjskich z imienia i nazwiska odlanych z brązu. Teraz idziemy 200-metrową ścieżką, na której znajduje się właśnie 18 posągów Arhat odlanych z brązu w różnych pozycjach i wyrazach twarzy. Te posągi mają po 2,5 metra wysokości i ważą od 500 do 600 kg. Niestety Budda się nie chce odsłonić. Wokół statuły Buddy znajduje się 4 wojowników lub też strażników. Przed nami spowity mgłą posąg wielkiego Buddy Amitabha. Został zbudowany w 2015 roku z brązu. Ma 21 metrów wysokości i waży 50 ton. Wykonany jest z 1000 miedzianych płyt o grubości 5 mm, osadzonych na stalowej ramie o solidnej konstrukcji, odpornej na odkształcenia pod wpływem silnych wiatrów i innych ekstremalnych warunków pogodowych. Jednak mamy trochę szczęścia, że wiatr przegonił na chwilę mgłę i możemy wreszcie zobaczyć całego Buddę. So please ensure you're wearing cautious with your steps and take frequent breaks. A teraz wchodzimy jakby do małego sanktuarium pod statuą Buddy. Jesteśmy w posągu, a raczej pod Buddą, z piękną, podświetlaną pogodą. To właśnie tutaj 2 lutego 2019 roku zostały umieszczone relikwie podarowane przez mnichów z Birmy. Relikwie Buddy są przechowywane w małym zegarze z brązu umieszczonym wewnątrz 7-piętrowej stupy z kryształowego szkła. Wchodzimy. Dobrze, że tu dodatkowo zainstalowali poręcz. A teraz schodzimy po 150 kamiennych schodach wzdłuż Zobaczcie na chwilę do góry. 9-poziomowego wodospadu, który ma 30 metrów wysokości. Na dole tego sztucznego wodospadu umiejscowiona jest kolumna zawierająca buddyjskie pisma święte. Pięknie Budda się odsłonił. Opuszczamy już Fancy Pan. Jeszcze ostatnie ujęcie, na którym widać statuę Buddy, wielką dzwonnicę i maszt flagowy. Trên hệ thống cáp treo 3 giây đạt 2 kỷ lục thế giới với chiều dài dây cáp 6.292,5 m và độ trên sẽ đạt W dole widać naturalne piękno Doliny Muang Hua oraz wioskę Kat Kat.
Tak, to ta wioska z odcinka numer 14. Zachęcamy do obejrzenia również tego odcinka. The group of Indochina at an altitude of 3,000. Nhà này có một tuyến như này còn ngon hơn mở đường cao tốc một kia. We hope you enjoy it. Cả ô tô thu tiền mới lái xe cãi nhau lên đây. Wycieczka na Fancy Pan zajęła nam ponad 3 godziny. Zaczynamy się spieszyć, ponieważ o godzinie 15 mamy autobus powrotny do Hanoi, a potem następny autobus na wyspę Cat Ba. Na zakończenie pozostaje nam zachęcić Was do pozostawienia polubień oraz subskrypcji naszego kanału. Kolejne odcinki z podróży już wkrótce. Do słońca.